tym odcinku opowiadam o modzie na lata 90., powstrzymuję się od śpiewania i chwalę się telefonem. Zapraszam! Wewnątrz jest kolorowo. Przyznam, nie jestem fanką czarno-czerwonej tapicerki, szczególnie w niebieskim samochodzie, ale to tylko jedna z możliwości i element wersji F-Sport. Jak chodzi o miejsce, pasażer ma go znacznie więcej niż kierowca, bo tutaj wysoko poprowadzona linia okien i wysoka konsola środkowa dają uczucie ciasnoty. Ale nie chcę przez to powiedzieć, że miejsca nie ma. Jest schowek po środku. Są uchwyty na kubki, trochę dziwne, ale są. Jest specjalne miejsce na telefon. Bardzo mi się ono podoba, bo tutaj wstawiam mój telefon z uruchomioną nawigacją i mogę jechać dokąd zechcę. Zapewne nasuwają się Wam dwa pytania. Dlaczego nie używam nawigacji w samochodzie i czy nie chowa mi się tutaj pół ekranu? Już odpowiadam. Nawigacja w Lexusie nadal jest straszna i nie do używania, a mój telefon ma funkcję dzielenia ekranu i na górnej połowie mogę akurat uruchomić Google Maps. Gdybym miała telefon z ładowaniem indukcyjnym, w zasadzie nic by się nie zmieniło, bo ładowarka w schowku jest niewielka i mam wrażenie, że zmieszczą się tu na styk raczej te mniejsze modele telefonów. Poza koszmarną nawigacją jest też reszta systemu sterowania ustawieniami i ktoś tu ewidentnie odrobił lekcję i nawiązał do tak modnych teraz lat 90. Podobne przyciski miałam na starej wieży Philipsa, na której słuchałam Bittersweet Symphony The Verve czy Nothing Compares to You Sinead O'Connor. Chociaż gdybym w latach 90. była poważną, dorosłą osobą, tak jakbym teraz była, pewnie słuchałabym raczej Basi Trzetrzelewskiej. Zaśpiewałabym, ale nie jesteście na to gotowi. Przejdźmy jednak do konkretów, czyli do prowadzenia. Lexus ES może nie przystaje do konkurencji z systemem inforozrywki, ale jak chodzi o prowadzenie, nie ma się czego wstydzić. Samochód jest świetnie wyciszony, komfortowy, a skrzynia CVT czy eCVT, jakby to była jakaś większa różnica dla zwykłego kierowcy, działa tak przyjemnie, że nie będziesz na nią narzekać. Inna sprawa, że ES nie zachęca do dynamicznej jazdy. To nie jest samochód ze sportowym rodowodem, mimo pakietu F-Sport, raczej przyjemna kanapa do codziennych, krótszych i dłuższych tras. Co ważne, jest bardzo ekonomiczny. W mieście bez trudu osiągnęłam spalanie na poziomie 5 litrów z jakimś groszem. Podczas tras autostradowych spalanie rośnie, ale nadal jest dobrze. Ze wszystkich Lexusów, którymi jeździłam ostatnio, ten ma najlepiej działające systemy wspomagające. Nie mam wrażenia, żeby były po to, żeby były. Zarówno aktywny tempomat, jak i aktywne utrzymanie na pasie ruchu działają bez zarzutu. Bardzo doceniam też wyświetlacz na szybie, gdzie od razu widać aktualne ograniczenie. Samochód czyta je z mapy i ze znaków, ale kiedy jechała przede mną ciężarówka z naklejonym znakiem z ograniczeniem do 80, też je przeczytał. No nie wiem.
Bagażnik ma 454 litry pojemności, takie są dane producenta. Wygląda jednak na sporo większy, ale może taki, a nie inny wynik według normy VDA to skutek pewnej nieforemności. W każdym razie na tle konkurencji ES nie wygląda źle. Jest też otwieranie i zamykanie gestem. Czasem. Z tyłu jest dużo miejsca, są isofiksy, chociaż moim zdaniem nikt nie będzie na czerwonej skórzanej tapicerce mocował fotelików dla dzieci, nawet najdroższych i najbardziej designerskich fotelików, nie dzieci. Po środku podłokietnik ze schowkami i bardzo płytkimi uchwytami na kubki. Tutaj 2 wejścia USB i wejście 12 V. Co ciekawe, oparcia wcale się nie składają, ale myślę, że jak ktoś kupuje limuzynę, to nie wozi nią składanego stołu i kompletu krzeseł, tylko wynajmuje auto na minuty albo po prostu płaci za dostawę. Lexus ES to dobry, nieoczywisty wybór, jeśli nie potrzebujesz korzystać z systemu inforozrywki, ale lubisz komfortowe podróże bez zbędnego pośpiechu. Paradoksalnie, właśnie z uwagi na osobliwe w dzisiejszych czasach podejście do części informatycznej, może znaleźć wielu odbiorców wśród tych kierowców, którzy sami najlepiej znają drogę i nie potrzebują żadnych elektronicznych nianiek. A Ty? Używasz na co dzień nawigacji, czy jedziesz na pamięć? Co myślisz o Lexusie ES? Daj mi znać w komentarzu. Oceniaj, komentuj i dziel się moimi wideo. Nowe testy i materiały motoryzacyjne w każdy czwartek o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia.